Siemka, ja jestem Adacho i z wielką przyjemnością i ekscytacją witam Was w kolejnej części 45 rozdziału mangi Dragon Ball Hakai. Przypominam, że czytamy ten rozdział przedpremierowo, zresztą 44 rozdział jeszcze się nie pojawił na stronie, przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam. A więc dziękuję Piotrkowi i dziękuję Gustawo, autorowi mangi. Dzięki nim mogę to czytać przedpremierowo. Dzięki nim Wy widzicie to też przedpremierowo. W ostatnim rozdziale widzieliśmy kontynuację treningu Gohana, który z małym Ikarusem, który nazywa się Ikari, nie mógł sobie poradzić. Mamy tutaj podobną sytuację. Teraz sobie myślę, jak z początków treningów Goku u północnego Kaio, który też nie był w stanie złapać małpki Bubblesa, więc jest to w pewnym sensie podobna sytuacja. Oczywiście Gohan jest tuż znacznie silniejszy niż wtedy był Goku, ale okoliczności też są zgoła inne. Piccolo i Paikuhan są na pustyni zatracenia. To jest słowo, które jeszcze nie weszło mi aż tak bardzo do głowy, ale postaram się je zapamiętać. Tamten wątek jest dość intrygujący, póki co mamy więcej pytań niż odpowiedzi, ale to na pewno będziemy jeszcze w przyszłości kontynuować. No i ostatnio zakończyliśmy rezultatem treningu Vegety i Broly'ego. Chile i Lemo oczywiście przeżyli, no bo kto by się spodziewał, że Vegeta naprawdę ich zabije tylko po to, żeby gdzieś tam w treningu zdenerwować Broly'ego. Broly przeżył Zenkai Boosta. To jest niesamowite, że Broly był w stanie przeżyć Zenkai Boosta. Beerus tutaj wygląda jakby, nie wiem, spalił mocnego gibona. Broly za bardzo się już nie może wzmacniać, zresztą o tym też mówi Whis, to już jest kolejna strona, więc przejdziemy sobie od razu do rozdziału, a w zasadzie do drugiej jego części. Wygląda na to, a w zasadzie to oznacza, bo Whis tam wcześniej mówił, że Broly już nie będzie w stanie przechodzić Zenkai Boosta, albo w zasadzie ten Zenkai Boost, który Broly przeszedł, nie był aż tak duży, bo ciało Broly'ego, jego moc jest już tak bardzo rozwinięta, że trudno byłoby, żeby przechodził Zenkai Boosty tak silny jak chociażby Goku czy Vegeta podczas sagi Namek, albo generalnie Goku podczas podróży do Namek. Przecież pamiętamy, że on się tam wzmocnił bardzo mocno. Miał tam bodajże 7 czy 8 fasolek senzu. Tego Zenkai Boosta przechodził kilka razy, Vegeta zresztą tak samo i te moce ich praktycznie były mnożone kilkukrotnie. Gdyby Broly nawet stał się 1,5 raza silniejszy, to mielibyśmy wielki problem. No ale okej. To oznacza, że nie będziesz już miał żadnych skrótów, żeby stać się silniejszym Broly. Będziesz musiał nauczyć się, jak kontrolować tę potworną moc, która do ciebie należy. Nawet jeśli to było udawane, prawda jest taka, że nie byłem w stanie ochronić Lemo i Chile przed Vegetą. Nie chcę, żeby to się więcej wydarzyło, mówi Broly, któremu wygląda na to, że motywacji nie brakuje. W sumie może ten atak na Chile i Lemo był potrzebny, bo Broly zobaczył, że siła to jedno, ale trzeba też ją dobrze wykorzystywać. Dam z siebie wszystko, mówi Broly, bardzo zmotywowany do działania. Bardzo się cieszę, że to słyszę. A Whis odwraca się w stronę Vegety. A jeśli chodzi o ciebie, Vegeta, miałbym kilka uwag. Ale osobą, która będzie głównie odpowiedzialna za twój trening, będzie Lord Beerus. Czy do tej pory tak nie było? Przecież Vegeta korzysta z Ultra Ego. Czekaj. Beerus osobiście? Tak, to prawda. Nawet pomimo tego, że Whis jest bardzo kompetentny i ma bardzo dużą wiedzę, nikt nie zna mocy destrukcji lepiej niż sam Bóg destrukcji. To w końcu my jesteśmy tymi, którzy przez cały czas używają tej mocy. No to jak to było? Vegeta używał Ultra Ego i do tej pory nie trenował z Beerusem? Czy ja coś przeoczyłem? Albo tylko Beerus dawał... No przecież Whis w ostatnim odcinku, w zasadzie moim, powiedział, że Vegeta trenował pod okiem Beerusa i Whisa też, więc być może teraz będzie tak, że Beerus będzie jego osobistym trenerem, a do tej pory dawał mu tylko i wyłącznie rady. Beerus się uśmiecha. Lepiej bądź gotowy na śmierć. Każdego dnia. A jeśli nie będziesz w stanie się zaadaptować, naprawdę umrzesz. Ha! To będzie przyjemność, odpowiada Vegeta. Przeciwnicy tym razem są bardzo potężni. Nawet ja jestem w stanie to przyznać. Mowa tutaj ale ładny Vegeta. Mowa tutaj oczywiście o niebiańskich magach. Przypominam, że my cały czas przygotowujemy się do tej wielkiej wojny przeciwko niebiańskim magom. Anzem i inni niebiańscy magowie odzyskali fragmenty, a w zasadzie próbowali odzyskać fragmenty pierwotnych bestii, żeby odrodzić Zarata, czyli tę oryginalną, pierwotną bestię. Z tego co pamiętam, tak to było. No generalnie chodzi o to, że są źli i robią złe rzeczy, a my się przygotowujemy do walki ze złymi. No o tym jest Dragon Ball, chyba. O tym od jakiegoś czasu jest Dragon Ball, że są źli, a potem są dobrzy i dobrzy wygrawają ze złymi. Cóż, nie ma innej opcji. Ty, Vegeta, jeśli chcesz walczyć na równych warunkach z nimi, będziesz musiał stać się Bogiem zniszczenia. Momencik. To nie jest tak, że on obejmie stanowisko Boga zniszczenia, ale będzie jak Bóg zniszczenia. Więc być może będziemy mieli sytuację bliźniaczą z turnieju mocy w anime, kiedy Toppo
był bogiem zniszczenia, ale fizycznie, a nie jeśli chodzi o stanowisko. No bo on nie przejął stanowiska Belmoda, ale niczym nie różnił się od boga zniszczenia. Więc być może będziemy mieli Vegetę, który będzie miał te, wiecie, takie śmieszne znaczki na klacie. Albo będzie świecił się cały na fioletowo. Ale fajnie. Lepiej się przygotuj, Kukarocie, ponieważ stanę się lepszym bogiem niż ty. Vegeta. Jak ładnie narysowany. Vegeta, bo... Okej, dobra. W ostatnim rozdziale, swoją drogą, Kakarot teraz nie trenuje, tylko pracuje w masarni u swojej matki, która nie wie nawet, że jest jego matką. Więc Vegeta ma chyba okazję, żeby trochę nadrobić dystansu do Goku, no bo nie sądzę, żeby to jakkolwiek tutaj Goku wzmacniało. Na planecie Vegeta w przeszłości Goku rozpoczął swoją adaptację. W celu zarobku na swoje utrzymanie Gine i Bardock załatwili mu robotę w restauracji jako kelnerowi. Kelnerowi, który podjada jedzenie, zanim zdąży je donieść do stolika? Co to za debil? Ale nie radził sobie dobrze w tej pracy. Gine jak się złości na niego. Co to jest za skrzydlaty Jiren? Jileń! Czy będziemy mieli tutaj poziomy kadr? Ojojoj, poziomy kadr, czekajcie. Ale wtedy Gine udało się znaleźć pracę, która dobrze pasowała do Goku. A, czyli on nie będzie podawał mięsa, tylko będzie polował na mięso. Okej, trzeba było tak od razu. Teraz mamy przynajmniej jakiś fizyczny trening. Goku biegnie za wielkim, to wygląda bardziej jak żubr, bym wam powiedział, chociaż żubr nie ma takiego kolca na głowie, ale zobaczcie na budowę ciała, na kopyta, na ogon. Goku tutaj jakiś ultra instynkt odpala na tego żubra, czy o co tu chodzi? Goku wypił żubra i odpala ultra instynkt. Sam, patrzcie co on tu robi. Że on normalnie wygląda jakby walczył z Moro. Paweł Sacharuk też walczy z Moro. Nie, Paweł Sacharuk nie walczy z Moro, chociaż kto wie, co tam Paweł robi w wolnych chwilach. Paweł, dziękuję ci za suba. Was też motywuję do tego, żeby zostawić suba. A jeśli macie już suba, to możecie zostawić lajka, jeśli wam się film podoba. Dziękuję za całą aktywność. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać oceny, bo YouTube potrafi być surowy. Nie ma lajków, no to nie pokazujemy filmu dalej. A warto byłoby, żeby ludzie zobaczyli, jak Goku wali żubra, także myślę, że wszyscy na tym skorzystamy, jeśli zostawicie lajka. Dziękuję bardzo. Żubr się dziwi. O co tu chodzi, kurwa? Co to za gość? Goku chyba ze względu na to, że jest sam, może użyć chociaż cząstki swojej prawdziwej mocy i nawet nie uderza żubra fizycznie, tylko siłą uderzenia, dosłownie podmuchem powietrza wysłanym przez jego pięść powala żubra na ziemię, ten traci przytomność, jeszcze blokuje go jednym ciosem, w sensie tam, żeby ten się nie przewrócił. No i kolejny z głowy. Patrzcie co za gość. Normalnie żubra całego upolował i przynosi go na chatę. Czy oni są zdziwieni, że go... to nie jest... Goku dzisiaj już jest po 3 żubrach. Ojeju, następny? Jesteś w tym naprawdę dobry, Turles. Bo nie myślę, że on ma na imię Turles, pamiętacie? To nie jest takie łatwe, żeby złapać Gamba Riza. Chodzi o Gamba... Riza? Są naprawdę bardzo silne. A po prostu mam dużo doświadczenia jako łowca. Jako łowca? Wygląda na to, że w końcu znalazłem odpowiednią pracę dla ciebie. Teraz jedyne co zostało, to go przeciąć. Co? Nadal muszę to wszystko pociąć? Patrzcie, jaki ładny księżyc tutaj został narysowany. Jeden i drugi. Planeta Vegeta ma 2 księżyce? Dlaczego Saiyanie nie uciekli na księżyc przed Freezą? O, jeszcze tutaj zapasy żubrów jakieś są. Okej, gotowe. Teraz restauracja będzie miała kilka dni zapasów mięsa. W zasadzie zapasów mięsa na kilka dni. A najlepsze jest to, że nie będę musiała płacić tych zaporowych, absurdalnych cen, które rzeźnik sobie śpiewa, mówi Gine. Kilka dni? No dobra, ale to taka powiedzmy, że to chłodnia chyba musi być, nie? Skoro to mięso może tam leżeć kilka dni i nie będzie stęchnięte, nie będzie zgniłe, no to chyba to musi być. Zresztą czym ja się przyjmuję, to jest fanowska manga Dragon Balla. Hej Turles, nie chciałbyś ze mną zjeść obiadu dzisiaj? Nie zapłacisz nic za to. Wow, darmowe jedzenie? Jasne! O! Kurwa, Goku widzi sam siebie! Goku widzi sam siebie! Je obiad ze swoją matką, która myśli, że to jest jej szwagier. I Goku widzi sam siebie. To nasz najmłodszy syn, Kakarot. Wygląda jak ty i Bardock, prawda? Tak, naprawdę tak wygląda. To dziwne uczucie patrzeć na siebie jako na dziecko. Mamy też innego syna. Gine pokazuje zdjęcie rodzinne, a tam Bardock, Gine i Raditz. To jest nasz inny syn. Ten drugi. Ten gorszy. Nasz starszy syn, Raditz. A Goku sobie przypomina... no tak, pamiętam. O, przypomina sobie. Pamiętam go. Więc tak wyglądał, jak był dzieckiem. A czy Goku nie mógłby... Wiecie co?
Ja czułbym pewną satysfakcję, gdyby Goku na samym końcu powiedział, kim tak naprawdę jest. Że jest ich synem i że jest Bogiem zniszczenia, ale że już nie zmieni to żadnej historii. Dajmy na to, powiedziałby to w momencie, w którym Frieza rzuca kulkę na planetę Vegeta. Chociaż Goku pewnie chciałby uratować planetę Vegeta przed Friezą. Ale wtedy zmieniłby bieg historii i stworzyłby kolejną linię czasową. Być może tutaj też już stworzył kolejną linię czasową. No nie wiem, tak czy inaczej Raditz jest tutaj wspominany przez Goku. Nie wyglądają, jakby mieli dobry humor na tym zdjęciu, Raditz i Bardock. Ha! To prawda, co to jest za mina? Czy to jest mina do jedzenia, czy to jest mina do śmiania się, czy to jest mina do ziewania? To prawda, ich relacja jest trochę skomplikowana. Raditz nie mówi za bardzo o swoich uczuciach, ale jestem w stanie stwierdzić, że chciałby, żeby Bardock go zaakceptował. Ale Bardock nie daje mu za dużo uwagi. Trochę smutno to widzieć. Ale będąc totalnie fair, myślę, że to jest bardzo typowe w przypadku sajeńskich ojców. Jako że Bardock jest żołnierzem, to bardzo typowe dla niego, że wylatuje na misję i nie ma go wiele miesięcy, czasami nawet nie ma go kilka lat. W zasadzie no jak nie ma go kilka... Okej, to musiał jeździć na takie długie misje, jak jeszcze był Raditz nieurodzony, nienarodzony, no bo jeśli Raditz ma tutaj, nie wiem, 7, może 8 lat, tak wygląda na takiego chłopca w takim wieku, no to on bardzo rzadko widuje ojca, ale jeśli Bardocka nie byłoby kilka lat, kilka to jest przynajmniej 3. Uważam, że kilka zaczyna się od 3, 2 to nie jest jeszcze kilka, bo to są para. Kilka. No nie może być 2, więc przynajmniej 3 lata miało nie być Bardocka. Chociaż to ja sobie dopowiedziałem to kilka. Ginę mówi po prostu o latach w liczbie mnogiej. Nie ma możliwości, żeby być obecnym ojcem w takim trybie pracy, no nie? A jako że Raditz też zaczął wylatywać na misje pozaplanetarne, jest jeszcze trudniej im nawiązać jakąkolwiek więź. A, rozumiem. Goku przypomina sobie dziadka Gohana. Wychowanie, którego ja doznałem z dziadkiem Gohanem, było znacznie inne. Więc może Goku zrozumie to, dlaczego Saiyanie są tacy oschli, dlaczego nie są w stanie nawiązać aż tak od początku więzów rodzinnych, zawiązać, albo nie są w stanie założyć kochającej rodziny. Ten tryb życia sprawia, że oni się w ogóle nie widzą i nie rozmawiają. Czasami naprawdę życzyłabym sobie, chciałabym, żeby ta dwójka się dogadała. Chociaż trochę. Wystarczy już tej sentymentalnej gadki, Ginę! O wilku mowa, proszę bardzo. Bardock słyszy, że go obgadują. Nawet jeśli Turles jest moim bratem, nadal nie ufam mu, jeśli chodzi o nasze rodzinne sprawy. Bardock, wróciłeś. Chodź, talerz jest pełny. Ginę stwierdziła, że szybko zmieni temat, żeby nie dostać po mordzie od opresyjnego męża. Nie, no mam nadzieję, że nie. Bardock chyba taki nie jest, ale zdenerwował się, że ta pokazuje jego emocjonalną stronę, albo raczej, że mówi po prostu o sprawach rodzinnych w towarzystwie kogoś tak naprawdę obcego, nie? No chociaż, no sami wiecie jak jest. Turles był dzisiaj zajebisty. To dwuznacznie brzmi. Bardock wrócił do domu, jego brat, który nawet nie wiadomo czy jest jego bratem, je obiad z jego żoną i żona mówi, że Turles był dzisiaj zajebisty. Złapał 3 gamba rizy. I teraz mamy jedzenie na kilka dni, mówi Ginę z pełną gębą, a Bardock powinien mówić nie mów z pełną gębą. Mam nadzieję, że też miałeś czas, żeby trenować, Turles. Pamiętaj, że jeśli nie zadowolisz króla w turnieju, będziemy w poważnych tarapatach. Nie martw się, trenuję ciężko. W razie czego pierdolne haka i będzie po sprawie, prawda? Tak to się żyje. Zapomnijmy o tym na chwilę. Bardock, opowiedz nam, jak minął twój dzień. Cóż, dzisiaj złapaliśmy grupę kryminalistów, którzy kradli ładunki na drogach. Wszystkich zabiliśmy. Podasz mi buraczki? Typowy obiad w rodzinie sajańskiej. Bardock tutaj je ramen dosłownie. O nie, rozmawiamy o jakichś dobrych rzeczach. O, ja mam coś fajnego. Coś bardzo zabawnego stało się, kiedy polowałem na gamba rizy. I w ten sposób minął jeden z wielu wspólnych obiadów, który Goku zjadł ze swoimi rodzicami. Ale Bardock wygląda na to, że tutaj jest dalej jakiś naburmuszony. Ale my nie... Gohan! To nie jest rozdział dla fanów Gohana, chociaż doceniam to, że trenuje on w tak trudnym i tak nietypowym miejscu. Na pewno Gohana to wzmocni, chociaż widok Gohana, który nie jest w stanie złapać małego dinozaura, jest dość zabawny. Cały już podrapany, obdarty. Niebiański świat. Mityczny las. Dni później. Hikari w ogóle nawet nie jest zmęczony. Gohan już ledwo zipie, jego ubrania są podarte. Mam cię! O, nie masz, nic nie masz. Chodź, wracaj tu, a niech to. Gohan leci już któryś dzień za Hikarim. Co to jest za postać? Hikari leci na szczyt jakiejś góry, dość nietypowej. Dosłownie to wygląda jak słup.
jak wieża Karina, tylko że nie wieża i nie Karina. Na górze stoi jakaś postać, jakaś siwa postać. A Yamoshi nie miał siwych włosów, być może to jest Ichigo z Bleacha. Ichigo z Bleacha nie był siwy, ale był rudy, ale w mandze rudy to nie będzie rudy, bo mamy czarno-białą mangę, więc może tutaj jest Ichigo, a może to Naruto, nie wiem kto to jest. Kto tam może stać? Gohan się orientuje, że ktoś jest na szczycie tej góry, może to Grubson! Nie, chyba chudy jest w miarę, to na pewno nie Grubson. Hikari ląduje na jego ramieniu, pokazuje mu język. Co jest? Co to za planeta małp? To jest jakiś małpiszon! Excuse me, przepraszam. Kim pan jest, panie? Przygotuj się, oszuście. Jestem... zapomniałem o tytule tego rozdziału. Ja, wartownik Dioran, zabiję cię. Co to za Sun Wukong? Wartownik Dioran, jakiś małpi król. On współpracuje z Hikarim? I Hikari zwabił Gohana do tego małpiszona? Nie, no co jest? Sentinel Dioran. Ale dymy. Ale dymy. Znowu tknęliśmy wszystkich 4 wątków i jestem bardzo wdzięczny za to. Mamy i Piccolo, w zasadzie no mówię o całym rozdziale, nie tylko o tym, co dzisiaj sobie przeczytaliśmy. Mamy Piccolo, mamy Gohana, mamy Broly'ego, mamy Goku, mamy wszystko to, co jest interesujące, wszystko zostało pchnięte, bardzo mi się to podoba. Co prawda, wielkich odpowiedzi nie dostaliśmy, bo trudno, chociaż w przypadku Broly'ego, Nozenka i Boost to było dość interesujące, ale fajnie, że mamy każdy wątek tknięty, nie pozostawia to niedosytu. Powiedziałbym nawet, że dodatkowo buduje napięcie, bo gdybyśmy mieli cały rozdział na temat kolejnych perypetii Goku w świecie Saiyan, to można byłoby się trochę tym znużyć i też byśmy żałowali, że nie widzieliśmy tych innych wątków. A tutaj mamy wszystkiego po trochu, mimo tego, że troszeczkę zobaczyliśmy, to nadal pytania wydaje mi się, że przeważają. Zwłaszcza w przypadku tutaj tej postaci albo tego, co Piccolo i Paikuhan przeżyją w tej burzy piaskowej. Co tam się będzie działo? Jak Bardock w ogóle zareaguje na to, że Turles tam, w zasadzie Goku pod imieniem Turles, tam tak przebywa u nich w domu bardzo często i ogólnie za bardzo chyba przypomina syna. Ciekawe, czy zwrócą na to uwagę, że jakoś za bardzo jest podobny do Kakarota. No chociaż Bardock i Goku też są bardzo podobni, więc no, brat, ojciec i tak dalej. Okej, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Gustavo, obrigado. Piotrek, bardzo dziękuję. Przypominam, że to dzięki nim możemy czytać ten rozdział przedpremierowo. Tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, jak myślicie, kim jest wartownik Dioran. Czy to jest postać pozytywna, czy to jest postać negatywna? Kim on jest? Być może macie jakieś przemyślenia, być może macie inne przemyślenia tyczące się tego rozdziału. Czekam na wasze komentarze. Póki co, dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.